też było przyczyną wywrotki, którą mieliśmy na Oceanie Indyjskim. Ale żeście... A niestety kolega wypadł za burtę. Jedna fala go wymyła, Druga go wrzuciła. I jak wysztrandował, a prawda, kilka tygodni leżał zalewany falami. Popadł tam to 40 metrów i to już wystarczy. Dzień dobry, nazywam się Jakub Zamyślewski, jest ze mną kapitan Wiesław Drabik, kapitan jachtu Drabi 3, ale również jakby etatowy kapitan Burharda. Chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę o łódce, żebyś nam powiedział, dlaczego taka łódka, bo to jest, jak zauważyliście, to jest Drabi 3, jak tutaj widać na czapeczce, więc był i Drabi 1 i Drabi 2. Drabi 2 zrobił świat dookoła nie tak dawno, troszeczkę o tym rejsie chcemy porozmawiać, chcemy też porozmawiać dzisiaj o książce, którą Wiesiu napisał i jakby no coś tam na ten temat powiedzieć. No, Drabi 3, no to jest rzeczywiście, to już jest trzecia łódka. Mówi się, że armator jest najbardziej szczęśliwy, jak kupuje i sprzedaje łódkę, tak? No, ale ty jesteś świeżo po zakupie. Ale jestem tak, świeżo po zakupie, to jest świeża sprawa, dosłownie parę miesięcy temu. Łódka kupiona w Fimici, no, jest to łódka już troszeczkę inna, odmienna od pozostałych. No to jest Nazywamy go takim domem na wodzie, domem do mieszkania, oczywiście przemieszczającym się, broń Boże, nie stającym tylko w portach, nie gnijących na cumach, ale ma znamiona już takiego bardziej domowego charakteru, prawda, nie takie jak te wcześniejsze pozostałe, szczególnie pierwszy, który był bardzo amatorska budowa, ale bardzo też taki prosty. Jak to pierwsze jachty Jak to zazwyczaj. pierwszy jak, dokładnie. Patrzę, że tutaj jest takie wejście dziwne, to się chyba taka furtka, nie? To jakby nie jest tak, chyba no. standard. Znaczy jest to oczywiście standard, a jest to znamiona takiej bramy, która zaprasza Bramy do domu. wnętrza, bramy do domu, tak mogę to, Kapitanie, możemy na pokład? tak, zapraszam serdecznie, mogę. Dziękujemy bardzo. Tutaj parę jakby to powiedzieć takich ciekawych rzeczy, jak na każdym turystycznym jachcie. Kabestanów elektrycznych jest mało, bo tak jak mi mówiłeś, masz jeden, tak? Jeden do obsługi jest tylko jeden, głównie używany do V-grota tak naprawdę. No to te żagle jeszcze nie wymagają jakichś takich do ich Bo który to obsługi jest nie rocznik wymaga. tego jachtu? To jest 2006. I on ma zanurzenia? 2,15, 2,15, 14, 90, 79 cm długości, 4,47 szerokości. Tak? A masz odsalarkę na nim? Jest odsalarka, ale jeszcze nie jest zamontowana do końca. Jestem w trakcie montażu, tylko że ciągle pojawiają się nowe rzeczy i ona na razie jest tam, jest zamocowana, także nie przewraca się, ale jeszcze nie jest włączona w system do jachtu. uzupełnienia Ale wody. jest A ile bardzo masz wody w ciekawa, ogóle tutaj? Tutaj są 3 zbiorniki po 215 litrów. Czyli 600 litrów. To w Tak. sumie niedużo jak na taki duży jacht. Ale my nie pływamy, to jak pływają tutaj 4 osoby, to tak naprawdę jest 2 pod tym tygodnie kątem. bez żadnego problemu na kąpiele, ponieważ mamy tutaj, to długo by opowiadać, historia jest branka, jest zmywarka, którą ja bym nigdy w życiu na jachcie nie zamontował. Ale już teraz historia jest taka, jest. że poprzedni właściciel zakochał się w młodszej dziewczynie, która żeglarką nie była. Zaczęły się tam rodzić dzieci, urodziła się trójka I nie małych chcieli dzieci. zmywać. On próbował za wszelką cenę ją tutaj na tej łódce tak jakby Zachęcić do do pływania, więc zamontował pralkę, zmywarkę, tam i wiele innych rzeczy, ogrzewanie, ale ona powiedziała stanowczo nie. No i stąd ta decyzja o sprzedaży, prawda, tej łódki i no tak No bo to doszło do To zakupu. łódka jest w bardzo dobrym stanie jak na 20 lat. No tutaj Bardzo jakby... niewiele była używana, trzeba przyznać. W sensie Że nie mieszkał dużo w drugiej pływało. stronie, to był Włoch, mieszkał na drugim tak jakby krańcu Włoch, tam gdzie ta łódka Tak stała. patrzę na te tiki, bo wiesz, tik normalnie we Włoszech i na Śródziemnym bardzo jest zniszczony przy takich starych łódkach. To jednak słońce powoduje, nie? Że takie No to on się nie tam jest cuda akurat dzieją. w jakimś tam super stanie, ale łódka ogólnie rzeczywiście trzeba powiedzieć, że a poza tym to był bardzo Witaliani, to taki rasowy żeglarz regatowy. Tu masz tu masz wejście na awaryjny ster. To jest ster awaryjny, tak. To jest ster awaryjny. Nie ma rollgrota, tak? Na poprzednim jachcie miałem rollgrota, nigdy nie zawiódł mnie, nigdy nie miałem z nim problemu, ale jednak wielokrotnie słyszałem
wielu osób też takich, które miały problemy z tym. Znaczy, ja Ci powiem, ja osobiście parę razy pływałem z grotem rolowanym do masztu, no i to jest taka rzecz, która potrafi się zepsuć. Chyba lepszym rozwiązaniem jest rolowany jednak w bomb. Dokładnie. A tak troszeczkę najbardziej mnie przekonał mój guru żeglarski, kapitan Ziemek Barański, który powiedział: wiesz, co ty się martwisz, po co ci ten roglot? Ten roglot jest tak potrzebny na jachcie, jak pewnej pani, co bierze pieniądze, majtki. No i więc bez majtek można ta pani funkcjonować, więc Możesz też funkcjonować bez tego bez tego rologrota. rologrota, tak. Nauczyłem się w miarę obsługiwać, bo często pływamy bardzo często z żoną we dwójkę, więc no, to To wymaga przydałyby się pewnego elektryczne rodzaju... kawestany do shotów, nie? Też jak ten, Do nie? shotów może nie tyle, tylko gdyby ten bomb był troszeczkę niżej. Ja nie jestem jakiś niskiego wzrostu, ale tym nie mogę sięgnąć tak komfortowo, prawda, do tego bombu, więc tego mi brakuje. Wprawdzie tam są stopnie na maszcie, takie rozkładane. Widzę, maszt jest bardzo mocno pochylony do tyłu. Dlaczego tak jest? Powiem szczerze, pomagał mi trymować, to znaczy po zimie, prawda, razem z takim panem, który był kiedyś przedstawicielem Żano i powiedział, że tak ma być, tak trzeba ten maszt do tyłu pochylić, no i w związku z tym tak zostało. Kurczę, bardzo mocno jest. Powiem Ci, Jest pochylony do tyłu, rzeczywiście. można powiedzieć, że tak regatowo, z takim zacięciem regatowym. No, powiedzmy, może to niech to tak wygląda, prawda? Jest to tutaj też ten żółty proporzec, to jest mój taki prywatny armatorski tutaj ten proporzec, proporzec który wożę na każdym z jachtów. Czy to jest proporzec, który na wszystkich 3 jachtach płyną? Tak, To jest proporzec, który, słuchajcie, opłynął świat już dookoła. No i był później jeszcze w Ameryce, w Amazonii, w wielu innych tam ciekawych miejscach, na Alasce, także troszeczkę tego świata zwiedził. A ostatnio sobie bardzo ułatwiłem sprawę. Jeżeli ktoś ma inaczej, to polecam, żeby też to spraktykował. Lazy jacki, które były tutaj układane na tych knagach. Poprowadziłem sobie do kokpitu i rzeczywiście przy stawianiu żagla czy zrzucaniu Może się sobie ja wyluzować nimi po mogę prostu. sobie operować, prawda, z kokpitu, więc nie muszę tutaj Właściwie za każdym wszystkie razem- liny chyba ściągnąłeś do tak, kokpitu, teraz nic nie masz na nie, tym. tutaj nie mam nic. No i te lazy jacki, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no, ten żagiel spada momentalnie. Tak? Momentalnie spada prawie w 100% na sam dół między tymi lazy Więc jackami. nie ma kłopotów z tym po prostu. Nie ma kłopotów i rzeczywiście przy stawianiu jest, czy refowaniu więcej pracy, ale jeśli chodzi o zrzucanie żagla... Ale masz wyprowadzone liny do refowania. Tak. Oczywiście tylko, że szczerze mówiąc one się klinują, tak? I trzeba tutaj pomagać i... No trzeba to nie jest dopracować, ale może nie ma być takich jachtów, gdzie jakby nie ma czegoś do dopracowania, to wiesz doskonale. nie? Dokładnie tak. Ale powiem Ci, no jacht wygląda bardzo tak solidnie i porządnie, no mimo, że to jest taka stoczniowa, jak to nazywają, mydelniczka, ale no zapewnia to pewien komfort Znaczy, i no, wygodę. mówią, że te takie prawdziwe jachty to mniej więcej zakończyły się w tej generacji lat 2006-2005. Później producenci poszli raczej... Później jachty zaczęli konstruować księgowi. To raz, a dwa, że też czynnik oszczędności, czynnik finansowy zaczął grać coraz większą rolę. No i te jachty no, ucierpiały, prawda, w tym zakresie tej takiej dzielności. A jak wyciągacie ten ponton, jak jesteście w dwójkę? Fałem go podnosicie tutaj na Na ten? falę Spinakera, bardzo dobry pomysł. To kolega mi sprzedał, bo ja przygotowałem sobie taką specjalną konstrukcję na rufie. Ale lepiej go wyciągnąć na dziób. Tak. I tutaj mam Bardziej, że on nie przeszkadza przy żeglowaniu, wał nie? Spinakera, który zakładam na windę elektryczną, tak? No. Tam, o której mówiliśmy przed chwilą. I dokładnie żona tylko, prawda, odpowiednio kieruje ten ponton za burtę. A jak żona to znosi w ogóle to pływanie całe i tą Twoją pasję? Bo to jest też takie pytanie, które jakby przewija się przy każdym, że tak powiem, temacie, bo wiemy, że żony bywają słabym punktem jakby. No, ja wręcz przeciwnie, ja uważam, że nie ma lepszego kompana, partnera, Ja załoganta, też tak uważam. jak żona, ponieważ po jakichś tam
doświadczeniach w małżeństwie, no to jest to, znamy się już na tyle dobrze, że często bez słów pewne rzeczy... Bo w tym rejsie dookoła świata też płynąłem z żoną, tak, z żoną i to większość tej podróży odbyliśmy tylko we dwójkę, więc A ile czasu to zajęło? Co? 3 lata z takimi przerwami, tak, więc to nie jest, jak nie był to jeden z najdłuższych rejsów, bo przecież wielu żeglarzy przez dłuższy okres czasu pływa, ale no, starałem się to łączyć z wieloma... Z Kaziem Ludwińskim rozmawiałem, on 8 lat pływał. No, ja jeszcze ze świętej pamięci Ludkiem Mądrzką pierwszy jacht trzymaliśmy na Przestrzennej w Szczecinie w tej samej marinie, więc na tej ławeczce siedział Ludek, wygrzewał się i wołał mnie i ja, mimo że miałem kupę spraw na swoim No jachcie. mówisz o Marii konkretnie. Tak, nie? dokładnie. No to jest historia, legenda zresztą. To jest Zresztą postać, która... piękny mały jacht, no, ale wielki Tym bardziej, człowiek. że ja tak. spotykałem kilka razy na świecie ten jacht, jak on jeszcze pływał, także no bardzo, bardzo mile to wspominam. Niestety już pewnie wśród nas. No ale Ludek miał to do siebie, opowiadał mi, że jak na Wyspę Wielkanocną zapłynął i tam planował miesiąc, no a wyszło mówi 2 lata. Masz elektryczną windę kotwiczną? Ona Tak, oczywiście, że tak. tak jest schowana, nie widać jej na wierzchu, nie? Tam, Tutaj. tak, suszą się w tym momencie tam liny, które pukaliśmy, ale tak, no, standardowo tutaj jest też taki ten skarbnik dziobowy, bo to jest łódka 409-stopowa. Na 50-stopowych tutaj już jest wygospodarowana taka skiperska Kabinka. Tutaj jest akurat no, troszeczkę mniej, prawda, 1 czy 1,5 stopy. Jest taki no, przepasny skrajnik dziobowy. Tutaj zainstalowałem też, to taki mój pomysł, warty do rozważenia dla przyszłych amatorów, takie 2 drewniane, prawda, kołki. Dolin. Tak, to kupiłem, prawda, są trzonki od jakichś tam narzędzi ogrodowych. I można na nich powiesić liny, prawda, powiesić ponton. O, jak tutaj pakujemy. zobaczcie, tutaj jest do tej windy sterowanie, nie? Tu jest pilot tam do niej. Tutaj mamy również elektryczne rowery, bardzo polecam, albo jeszcze nie elektryczne do hulajnogi, albo Wiemy, żeby chociaż nikt nie rowery. wpadł tutaj. No, to... Zobaczcie, to na tej klapie to jest wywiecznik, nie? Tutaj dzięki temu jakby w środku nie skrapla się woda, no i tam wilgoć się z tego pomieszczenia wydostaje. Korzystacie z tych rowerów elektrycznych. No ale to dużo ludzi ostatnio. Na okrągło. To Hulajnogi jest i rowery. fantastyczna rzecz, szczególnie już dla takich panów w moim wieku. Dziennie mogę zrobić 20-30 km i to nie jest tak, że tylko mogę sobie pospacerować w jedną, drugą stronę pół kilometra czy 2. Tak? Wiesz, no podjazd po zakupy. Przed czy chwilą cokolwiek, byłem nie? tam, w tamtej stronie, za tym promem stoi kapitan Radich, prawda, żaglowiec, znajomy, jak pływam na tym kapitanie Borchardzie, to spotykamy spotykacie często na w imprezach. regatach, tak, stąd główne nie widać, bo tam takie trzymaczki są za tym, te wycieczkowcy. Takie miejsce, gdzie stają. się wszyscy tutaj mijają. Tak. Jestem na Spalwa. Więc Słuchaj, rowery, no, fantastyczna sprawa, zachęcam i polecam. jak w ogóle różnica między pływaniem tym a pływaniem burkardem, rozumiem, że jest przepaść. No to znaczy, to jest prawdziwe żeglarstwo. Tam jest więcej zarządzania, 40 osób, więcej załogi i jest odpowiedzialność jednak znacznie większa. Przede wszystkim no, też inna filozofia. Tak? Tam nie możemy sobie wpłynąć do portu tak jak Bo w tym tutaj. roku też byłeś tam 2 miesiące czy miesiąc na burkardzie, nie? Tak, miało być 2 miesiące, ale w związku z tym skrócił się mój pobyt. Ale też kocham żaglowce. No bo to jest taka przepaść, nie? Bo burkard, z którego on jest roku? To jest grubo ponad 100 lat, nie? Borchardt świętował kilka lat temu swoje stulecie, tak? Dokładnie. Więc jakby jest są to przepaść technologiczna między tymi jachtami. Mitowane blachy, tak? Więc to jeszcze nawet nie spawane, tylko jeszcze są tam mity. Kiedyś pamiętam, Titanic też był tak budowany. Też był mitowany. No właśnie, przyjechałem kiedyś parę ładnych lat temu do Barcelony, miałem obejmować statek, no i Bosman mówi, wiesz, ale muszę Ci coś powiedzieć, bo w Sęzach mamy wodę.
No i otworzyliśmy, prawda, te pokrywy, pochylamy się, no i on patrzy na mnie, ja na niego. Musimy sprawdzić, czy to jest woda słodka, czy słona, tak? Bo no, a jak to na statku w tej sensie, tak? On się ogląda na mnie, ja na niego, który pierwszy, prawda? Będzie Może próbował. tak, co obaj jednocześnie spróbowaliśmy, na szczęście była słodka. Jeden ze zbiorników po prostu wody był szczelny, tak, i kilka ton wody się wylało do zęca, ale na szczęście to nie statek ciekł. Robimy wodę z zewnątrz. Może wejdziemy do środka, pokażemy to. To jest naprawdę duża jednostka. 49 stóp to już daje powierzchnię, szczególnie przy tych nowoczesnych konstrukcjach. On jest bardzo szeroki, co jakby pozwala stworzyć tutaj trochę takiego miejsca. Tam jest na dziobie prywatna kabina armatorska. No nie będziemy tam wchodzić, bo to wiadomo, że jak ona wygląda, to mniej więcej każdy wie. Sobie obejrzymy te kabiny rufowe, których są dwie. W sumie są 3 kabiny. Tak, tylko 3 kabiny, tak naprawdę 6 osób tutaj. Bo takie jachty są równie 5-kabinowe, nawet się zdarzają. Tak, nawet te 12 osób, nawet są modele, że można opuścić ten stół, więc 14 osób w karcie bezpieczeństwa, powiedzmy, No tutaj to takiego naprawdę jachtu jest. dużo. A tutaj żeglujemy maksymalnie 6 osób, no ale dzięki temu jest komfort, każdy ma Bo silnik swój jest kącik. schowany pod Tak, pod schodami. standardowo to jest Janmar 75-konny. No to takie nie za duży jak No na ten nie, jacht, tak? nie, Nie ale- brakuje Ci czasami tej mocy? Ja tak naprawdę jeżdżę na 1400-1500 obrotów. Czyli delikatnie. Bardzo A ile on delikatnie. pali? Wtedy pali 2 litry, 2,2 A na godzinę. prędkość A masz prędkość, no to zależy od fali, No wiadomo, oczywiście. Bez fali to jest 6,5 węzła. Bardzo ładnie. Jak ta falka jest niewielka, to spadnie to tak mniej więcej do 5 węzłów. No ale to wtedy 2 litry na godzinę, prawda, No czyli tak naprawdę niedużo. Jest akceptowalne. Tutaj jest, rozumiem, łazienka. Tak, Tak, łazienki są jest dwie. Tak? dwie Jedna tylko jest łazienki. na Tam jest dziobie jedna i tu jest i tu jedna. jest druga. I tu 2 kabiny rufowe. tak. W tej jest chyba zdjęty materac, ale możecie zobaczyć mniej więcej jak ona wygląda. To są 2-osobowe kabiny. To są 2-osobowe kabiny. Tu akurat z tej kabiny jest wejście do łazienki. Można intymnie sobie tutaj... A powiedz jak to z Tobą jest? Ty bierzesz jakichś tam pasażerów, którzy mogą z Tobą do Ciebie napisać i ewentualnie z Tobą popłynąć? Ogólnie tak jak już wspomniałem, to jest bardzo świeża sprawa. Na razie pływam głównie z żoną i ze znajomymi, przyjaciółmi, tak? Rodzi się jakiś temat, chciałbym zbudować takie grono przyjaciół jachtu. Tak Którzy to będą z określam. Tobą pływali. Którzy będą ze mną pływać, a później w przyszłości sami pływać pewnie też, ale chciałbym, jak widać, to jest taki jacht bardziej armatorski, że to by No to nie były jest jacht ustawiony, jakby to powiedzieć, na takie tak, czarterowe żeby pływania. To jest ten wygodny, jacht ma duży jacht. 20 prawie lat, a tutaj proszę spojrzeć, tutaj ta podłoga chociażby, tu nie ma ani jednej ryski, tak? No ktoś o niego dbał, nie? To jest po prostu naprawdę dbał ten Witalianie i chcielibyśmy, żeby ten jacht Jak już tak w został w takim stanie. został. No pewnie, no to jest jakby, Więc wiesz, tutaj to o jest jakimś dość takim oczywiste. czarterowym pływaniu to mowy nie raczej. ma raczej. Aczkolwiek bardzo chętnie też będziemy witać osoby tak jakby powiedzmy z zewnątrz, dlatego że Zawsze ja świeża krew. sobie tak to wymyśliłem, że część z przychodów tak jakby uzyskanych z tego tytułu działalności, nazwijmy na to, utrzymanie jachtu. pójdzie na utrzymanie, ale część również na moją fundację Ocean Marzeń, którą No ty jesteś niezwykle zajętym człowiekiem, bo ty oprócz tego, że pływasz, jeszcze wykładasz na uczelni. Bo ty No, jesteś ciągle lotnikiem. Mam 3 pasje, tak jak ja mówię. Pierwszą jest oczywiście żeglarstwo, później jest lotnictwo, a trzecią to jest współpraca z młodymi pasjonatami, na przykład pilotami czy mechanikami lotniczymi, których mam Czyli masz przyjemność masz sobie taką żyłkę uczelni pedagogiczną, która wyższej. gdzieś za tobą kroczy. Kocham młodzież także i współpracę z nimi. No Tak? wiesz, No, dzisiaj- zresztą na statku, na żeglowcu również, także mnie to bardzo kręci. Więc wspomniałem o tej fundacji, więc ta część tych pieniędzy, tak sobie wyobrażam, będzie zasilała moją fundację. I ta fundacja realizuje taki konkurs roczny Pomoc na dłoń, czyli młode osoby stają do tego konkursu, to są szkoły średnie i starają się zrobić coś dobrego dla bliźnich, tak? Koleżanek, kolegów, starszych osób.
potrzebujących osób i w nagrodę, oczywiście taka kapituła poważna bardzo, później te kandydatury rozpatruję i ja zabieram 5 osób na żaglowiec. Na rejs, na rejs, Burcharda. Na Burcharda. Teraz będzie Chopin w ofercie. O, a będziesz prowadził Chopina? No Chopina nie, dlatego że ja tego statku nie znam i nigdy tutaj pozdrawiam pana Piotrusia Kulczyckiego, tak, ale mamy jeszcze takie inne plany i może jeszcze coś tam jeszcze innego zrobimy, ale w każdym bądź razie ta 5 osób, laureatów na żaglowiec, prawda, trafia. Drugi rodzaj nagrody do wyboru to jest rejs lot jachtem w Bieszczady, samolotem w Bieszczady. Zabieram osoby chętne, które nie chcą pływać, a chcą się przelecieć samolotem, lecimy w Bieszczady. Bo tam tak sobie- przez chwilę pomyślałem, że zaproponujesz rejs na Bieszczadach, ale wiem, że to mała szansa, że się uda. Nie, no, Może na usi- Bieszczadach pływam. Proszę Może bardzo. usiądziemy sobie przy tym stole tutaj. Proszę bardzo. Gdzieś tam. I troszeczkę byśmy powiedzieli o tej twojej książce, bo słuchajcie, mam tą już, no nie ukrywam, że mam już drugi raz w ręku tą książkę. Ze wstydem przyznaję się, już nie zdążyłem jej przeczytać w całości, zdążyłem ją przejrzeć i zacząć, ale no, ponieważ nie była moja, więc została mi ta książka gdzieś tam odebrana i nie mogłem tego skończyć. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i że znajdę czas na to, żeby zapoznać się z treścią, gdyż tak no, po przekartkowaniu i po przejrzeniu wygląda na bardzo ciekawą pozycję. Jest, słuchajcie, też taką sporą kobyłą. Trochę trzeba było jakby się nastukać na tym, stron, a na tym zdjęć jest klawie. też około 600, więc rzeczywiście Słuchajcie, tu tak, żeby ona się ten- pracy tutaj było. Od jakiegoś czasu znajomi zachęcali mnie, żeby coś Żebyś napisał. żeby napisać, żeby coś tam prawda, przekazać, ale jak to zwykle w życiu bywa. Trzeba mieć nie bardzo to się- jeszcze na to czas na to wszystko. Dokładnie.